Ktoś mógłby powiedzieć, że warunki autostopowe niebezpieczne tudzież nie sprzyjają. Ci wszyscy rawusie, którzy napadają na Polaków z plecakami, to są właśnie, zaopatrują się właśnie tutaj. Niektórzy majowie, moi drodzy, składali tutaj właśnie w cenotach bogom ofiary. A możecie się domyślić, że i sąsiadkę niekiedy mogliby złożyć. Mira, aquí es como un poco la desde estación a Bucarest, es la capital, es un poco distinto. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku. Tak jest poranek. Poranek w Meksyku. Trzeba wstawać, trzeba jechać. Nikt nie pyta, czy nie trzeba. Łapeczka, komentarz, podanie odcinka i lecimy z odcinkiem. Elo. Mexicelo. Tam już sąsiedzi idą do roboty. Namiot śpiwór się suszy przed domem. Tutaj pod bananowcem przechodzimy na tyły chaty Gabriela, naszego hosta, w sensie którego poznaliśmy na ulicy, który do nas krzyknął: ej, przyjaciele, chodźcie, pulpetinka sobie ostrzy paznokietki, tak? O. Tutaj Coco Jumbo tak zwane. Witamy serdecznie. A tutaj mają ogród. O, i te są kaczkuny. Wszystko jest. Ale z rana duża wilgoć. Las tropikalny oddycha. Jest i nasz tygrys meksykański. Zapraszam tutaj do kierownika. Łapkę uścisnąć, łapkę. Chodź. Chodź, tygrysie. Natural organic. Poquito bananito, czyli małe banany. A tutaj mamy już dużego bananowca, który też wyda, moi drodzy, owoce. I limonadę. Naturalne limonadę. Organiczne mordule. Zobaczcie, ile tutaj na tym drzewie jest limonek. Mucho gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Que le vaya bien. Bye bye, Gabriel. Bye bye, Carlos. Bye bye, seniora. I moi drodzy, tak po przyjemnej nocy, rozmowach, udajemy się dalej w drogę z moją kumpelą, która ma 2 razy cięższy ode mnie plecak. I ktoś z was by się zastanawiał, czy ja powinienem jej pomagać w tym noszeniu tego plecaka? Odpowiedź brzmi nie. Każdy niesie swój krzyż. Tak jak ten właśnie Czarek, którego wypada wręcz zaczepić. Czarek! Mordula! Czekaj na mnie! Jak już jestem w Meksyku, to i pogadamy. No, i ktoś z was powie: kierowniku, ty się psów boisz, a zaczepiasz. No bo jak Czarka nie zaczepić? Strach. Hola, mi seniora. Strach trzeba konfrontować. Zapraszam w podróż. Se vende recado. Na sprzedaż dla widzów Jak to daleko 5% zniżki z kodem Jak to daleko w Meksyku. Ze skał, moi drodzy, wulkanicznych zrobiony mur, więc można przyjemnie sobie tutaj ułożyć życie obok naszego kumpla Gabriela. Powołajcie się na mnie. Wczoraj przejechaliśmy 75 km, dzisiaj pozostało kolejne 75, więc powinno być dobrze. 75 na jeden dzień brzmi fantastycznie. Today, next 2 hours later. And half. 2,5 godziny łapania. Kumpela nie ściąga plecaka, mówi taki ciężki, że nie da rady zakładać. Ale zalewa. Na wylotówce pełny dostęp do tak zwanego zaopatrzenia autostopowego, czyli do kokosów, moi drodzy. Można brać, można korzystać. No może sąsiad się trochę by obraził. Maczety brakuje, bo otworzenie kokosa nie jest takie proste, jakby się wydawało.
przekonałaś. Zobaczcie, jaki Carlos ma rower, taki American US Aquí estamos Style. en México. Dobry, nie? Proszę zobaczyć, takim lustereczko jest, ale fajny, takim można było podróżować. Patrzcie na towar. Tutaj ma ten. Más cosas, Wow. herramientas. Zobaczcie, co to jest? Ese es un reloj. Unrelo, zegarek Casio. Stary, fajny. Era del grandfather, Grandfather. el abuelo. A, dziadka. Elegancko, z językiem. Można? Zobaczcie, na pacę będziemy. Hola amigos. No i co? Discan. Hola amigos, me llamo Tomás, Polonia. ¿Quiere puede ir a acá? Oh, me gusta aquí. Ay, Estoy yo. Diana. Gracias. kaski na głowę. Trochę dziura. Ktoś mógłby powiedzieć, że warunki autostopowe niebezpieczne tudzież nie sprzyjają, a ja bym powiedział, że sprzyjają i bezpieczne. Gorzej jak zahamuję mocno, to po kierowniku będzie naleśnik. Dobra mordula. O kurde, na jakimś tym był. Jedziemy do Valladolid i nie ma lekko. Ale ruch słaby, powiem wam. Podjechaliśmy. O, tam jest Koba, tam są ruiny. A my musimy teraz wybrać miejscówkę, którędy będziemy kontynuować. Czy autopistą, autostradą, tudzież lokalną. W Meksyku, moi drodzy, są dwie niezmienne sprawy. Czarki, które sobie odpoczywają, i wszechobecna Coca-Cola, która już od lat, długo, już z 50 lat mocno się ukorzeniła tutaj na tym rynku. Pytałem właśnie swojego kumpla. Hola amigos. Hola, buenos días. No. Valladolid. Gracias amigo. No i tego. I to właśnie tak wygląda, ale na pewno mają ogromny problem z cukrzycą, moi drodzy. Ogromny problem, bo brak świadomości, że w takim napoju jest dużo łyżeczek, tak najprościej ujmując, dużo łyżeczek cukru. Nie zdają sobie tego, czego nie widzą oczy, tego sercu nie żal. Jest kolejny autostop. Jest nasz przyjaciel, autostop. Hola amigos, me llamo Tomás. Erico. Nice to meet you. Oh, don't. Yeah. You move this and this. Yeah. Stopni, 30,5 stopnia na zegarze, moi drodzy, a jest dopiero 9:52. Szanowni Państwo, dojeżdżamy do Valladolid, czyli miasteczka kolonialnego w sercu Yucatanu. Proszę zwrócić uwagę na architekturę, która jest kolonialna. A tak właśnie wygląda kolonialna architektura przywieziona przez Hiszpanów, między innymi z panem Cortezem na czele. Szanowni Państwo, witamy w Valladolid. Kierownik tutaj postawił swojego sandała 9 lat temu. I 9 lat temu, moi drodzy, w tym miejscu ja już czułem, że ja chcę do domu.
Bo ja tutaj długo byłem, 3 miesiące, ale to zdjęcie z tamtego odcinka. Jak oglądacie po kolei, no to wszystko wiecie. Powiem wam, że to był naprawdę trudny czas podróży ze względu finansowego, ale jakoś sobie radziłem wtedy. I powiem wam, że to wtedy właśnie ukształtował się kierownik. Kierowniczy styl, kierownicza koncepcja i idea zarazem podróżowania. Moi drodzy, z wielkim sentymentem tutaj przyjechałem, tutaj jestem. I dziś mogę zobaczyć to, czego nie zobaczyłem wtedy. I dziś mogę wam pokazać to, czego nie pokazałem wam wtedy. No nad czym ubolewam, ponieważ no to była gruba akcja, przeprawa przez Atlantyk. Patrzcie, napawajcie się Meksykiem teraz w 2024 roku. Dziewczyny siedzą, sprzedają różne rzeczy. Chłopaki odpoczywają. Andrzej, spokój Andrzej. Masz obrączkę, Andrzej? Czy bez obrączki? Niezamężna. Valladolid, małe miasteczko, jak wam wspomniałem wcześniej. Idę się zameldować do hostelu. Julietty z Romanii jeszcze nie zgubiłem. Julietta powiedziała, że ona chce się zanoclegować u takiego Oliwiera, którego gdzieś tam przez internet poznała. Mówię, spoko Juliet, twój wybór. Tutaj jest ogólnie miejscówka na nocleg za 93 pesos, czyli mniej więcej niecałe 20 zł. Ja idę tam po prostu dlatego, bo Oliwier mnie też zaprosił. Poszedłem do tego Oliwiera, ale tutaj z Meksykami to jest tak, że oni mówią, że tam o 15 przyjdą, coś tam, a finalnie no nie są punktualni, więc nie chcę tracić czasu. Ale moi drodzy, ja to jestem kumpel i ogólnie powiem wam, że no to będę czuwać nad moją kumpelą, żeby czy tam wszystko u niej jest spoko. Jak się zdecyduje do tego hostelu przyjść, co ja jestem, no to też będzie spoko. O, cycule na wierzchu, ktoś wietrzy cycule. Mordula się zaśmiał. O, i koszulę by kupił w Meksyku, to i by miał koszulę. Albo plecak nowy. Albo motor. Wy mi powiedzcie, czy Meksykanki w to wejdą? Bez obrazy, moi kochani, bez obrazy. Pełna powaga, pełna równowaga. Zarąbista torba, ty. Ale ładna, skórzana. Dreamcatchery. Jesus. Dreamcatchery to są, łapią złe rzeczy w snach i oczyszczają sny. Andrzeje patrzą, czy im tortilla nie spadnie. Lody rzemieślnicze u szefowej. Będzie trzeba przyjść zjeść. Oczywiście, że tak. Jestem za, moi drodzy. Ręce do góry, cała sala się buja. Powiem wam, że czuję, że Meksyk względem 9 lat temu jest bardziej jakiś taki przyjazny, jakiś taki bardziej, powiedziałbym, uśmiechnięty. Nie wiem, z czego to może wynikać. Nie wiem. Jakoś mi tak przyjemniej teraz tutaj wracać do miejsc, w których się było. Maria Magdalena, czuwaj nad nami. Przyznam szczerze, że no Meksyk naprawdę zadbał o turystów. Tej pani to jest tak gorąco, że ona tam pewnie płynie, znając życie. Piękne kobiety, powiem wam, że te wszystkie kształty, rysy twarzy, to naprawdę czuć różnicę względem tego, co mamy w Europie, a tutaj mamy taxi colectivo. No kilku ludzi się zrzuca i jedzie sobie. A to jest miejscówka, w której będziemy jeść za chwilę, bo jesteśmy głodni. Ale gdzie jest nasz hostel, amigos? Jest hostel, do którego zmierzamy. Spanglish Hostel, tutaj. Znaleziony, nie kradziony. Wycieczki z moim przyjacielem za 200-250 można normalnie sobie ogarnąć. Za 85 kombuczę meksykańską można sobie, moi drodzy, ogarnąć. Widzieliby? Za 100 macie drinkosa i rower. Hostel. Jestem w środku, wiatrak. AC działa, co nie jest takie logiczne, ponieważ w wielu miejscach wyłączają w ciągu dnia, żeby oszczędzać. Ale jest taki upał, że gdyby teraz wyłączyli, to pewnie nikt tutaj nie chciał być.
Ziomek przyszedł, rzucił mi te poszewki i mówi, no to nakładaj, jak już jesteś. No i dobra, zaraz będę nakładać. Ale wszystko, co potrzebne, jest szafka, żeby zapiąć i była bezpieczna. Kontakty, które działają, półeczka jest bardzo potrzebna, w sensie wygodna, żeby ładować sobie rzeczy. No i ogólnie wysłałem wiadomość do Julii, że tutaj jest no za przyzwoity pieniądz całkiem spoko miejscowa z tym i no zobaczymy, co zdecyduje. Ja po prostu się nauczyłem przez lata podróżowania, że czasami lepiej po prostu ten komfort się w podróży liczy. Z drugiej strony, jeżeli nie masz zbyt dużo pieniędzy, a nie wiem jak Julia ogólnie budżetowo stoi, nie pytałem jej o to, może ma jakąś głębszą ideę tego, że chce pojechać tam do tego ziomka lokalnego. Nie wiem, będę musiał z nią pogadać, bo jesteśmy umówieni tutaj w mieście, więc będziemy sobie razem zwiedzać. Trzymam rękę na pulsie. Wiecie, ja to też jestem taki, że nie chciałbym, żeby Julii coś tam, nie wiem, coś się stało czy coś. Po prostu czuję taką pewnego rodzaju odpowiedzialność, bo to jest naprawdę fajna, ciepła babka z Rumunii. Szefu tutaj tak ma ryba, krewetki. ¿Cuánto costa? Con el pescado. Czyli ile kosztuje? No, con el tacos. Tacos. Pan normalnie bez rękawiczek, ogień. Szefowa tutaj. Torta. You are my guide. U szeryfa Juanjo. Takie pyszności. Rąk nie umyłem za bardzo. Tutaj jest jakaś 50, trzeba zapłacić. 50 to jest, moi drodzy, 10 zł. Ale ręce muszę umyć, bo to zaraz przetestujemy. Nie z brudnymi rękoma, bo będzie straka, że tak to powiem, na 102, aż po stolicę. To jest spicy, dodałem przed chwilą. Szefowa tutaj wrzuciła łyżkę, pół miasta tą łyżką już macało. No ale dobra, tam takie jest życie marynarza w podróży. Jak tą łyżkę położyć, żeby... Dobra, będzie tak. Jakiś pomidorowy sosik. I próbujemy. Jeden mój, drugi koleżanki. Meksykańskie tacos z rybą, pierwsze na dzielnicy. Ale ostre. Bardzo, o Jezu, jakie ostre. Szefowa, nie wiem co tam włożył. Super spicy. Tutaj witamy serdecznie nasi hola amigos, nasi przyjaciele, ogólnie ci wszyscy rawusie, którzy napadają na Polaków z plecakami, to są właśnie, zaopatrują się właśnie tutaj, w te tasaki, moi drodzy. Miejmy nadzieję, że kierownika tymi tasakami nie ciachnął. Zobaczcie na to, kolejne miejsce z traperami. Buty można kupić zimowe w Meksyku, plus 33. Czujecie to? Badajcie na to. Tutaj chodzi chyba o takie obuwie robocze. Tutaj seniora sprzedaje warzywka, tutaj kolega jakieś tutaj te nawiercił. O! Supermercado, supermarket, spoko. Czas kolonizmu. Tutaj Valladolid. Jezu, jak się zaplułem. To był naprawdę słaby czas dla lokalnych, ponieważ koloniści mocno tłamsili lokalnych, wyznaczali im prawa, narzucali im swoją religię, co zresztą za chwilkę zobaczycie. Tutaj między innymi poprzez kościół i były wzniecane rebelie, które miały na celu zachowanie niezależności, jednak były tłumione bardzo szybko, dynamicznie, krwawo wręcz, właśnie tutaj na Yucatanie i w całym Meksyku. Meksykanie chcieli być niezależni, chcieli być wolni. W tym miejscu 9 lat temu przyszedłem zapytać do informacji turystycznej, czy przyjmą mój plecak, przechowają, jak będę sobie zwiedzać. Hola amigo. I powiedzieli, że przyjmą. Za fricola. Informacja turystyczna. Pamiętam jak dziś. Trafiłem bez mapy.
jak być przyjaznym dla turystów i wszystko dać po hiszpańsku. Tak nie robimy, jak już po angielsku, moi drodzy. A włosy można kupić 160, żeby wać panna, żona droga mogła się nieco przeobrazić w inną istotę. Lokalny sklepik, Holanda, Algida, każdy sklep ma inny, w sensie w każdym kraju Algida ma inne logo, ale pamiętam, że kiedyś jadłem te lody. Później sobie zjemy. Szanowni Państwo, miasto jest małe, urokliwe, ale my udajemy się do cenoty. Ktoś zapyta kierowników, co to cenota. Koleżankę byśmy zapytali, ale języka polskiego jeszcze nie potrafi na tyle, żeby prowadzić narrację we vlogu. Kierownika już zaraz tłumaczę. Kiedyś chciałem tu przyjść, ale hajsu nie miałem wystarczająco. Powiem wam, że te 9 lat temu ta podróż moja, no to była naprawdę taka przełomowa w pewien sposób, ale z drugiej strony nie miałem wystarczająco budżetu, żeby korzystać z takich drobnych atrakcji. Hola amigo! Żeby z drobnych atrakcji korzystać, bo po prostu no nie było na to funduszy. Musiałem bardzo mocno liczyć te pieniądze. Różne magnesy. Ja już takich pierdół nie kupuję, wiecie co? Odzwyczaiłem się, bo później jak zacząłem zbierać, hola amigos! Jak zacząłem zbierać te wszystkie rzeczy, to później się okazało, że tych rzeczy mam bardzo dużo. Więc przestałem. Jedyne co przywożę, tak jak wspomniałem na jednym z vlogów, nie pamiętam w którym to kraju, to przywożę monety. Moja koleżanka to jest dobra bajerantka. Naprawdę, umie tak ogólnie, wiecie, zabajerować lokalnych swoim językiem. No i ma taką po prostu, wiecie, przyjazną aparycję, jest ogólnie przyjazna. To mega bardzo pomaga w podróży. Otwiera lokalnych i to bardzo. Zobaczmy, co szefu robi. Szefu rzeźbi w tykwie. Proszę zobaczyć. Tadam! Zobaczcie, jak idealnie zrobione. No dobra, zagadka. Kto powie, co to jest? Dawajcie znać. W tym właśnie momencie Julia zostaje zjedzona przez iguanę. Dobra, mordo. To ona zaraz cię capnie. No, dostarczy ty dziku. Kierowniku, co to za skały? Już tłumaczę, już wyjaśniam. Wapienne. Cały Yucatan w wapnie. W wapiennych skałach. Wchodzimy tutaj, cenota Zaci, w samym centrum miasta. Mało tutaj jest światła, ale wchodzimy, pytamy, rozglądamy się. Kierowniku, jak powstaje cenota? Tylko kierowniku, tam mi nie wpadnij, bo będzie szkoda, będziemy płakać, będziemy naprawdę żałować ciebie. No bo jak nie kierownik, to kto będzie podróżować? Hania? Co wy? Co ty? Cenota. Jak powstaje? Tutaj mamy tak, dookoła skały wapienne. To jest jaskinia. Była jaskinia, ale ta jaskinia, moi drodzy, najzwyczajniej w świecie się zapadła. Tak jak tutaj widzicie. Zapadła się i powstała najzwyczajniej w świecie dziura. No i woda podziemna, słodka, niesłona, przefiltrowana już przez skały, przez piasek, właśnie zgromadziła się tutaj. I takich cenot jest tysiące tutaj na Yucatanie. I jako ciekawostkę trzeba mieć kamizelkę. W ogóle wejście do cenoty kosztuje jakieś tam, czekajcie, muszę policzyć, jakieś około 15, trochę mniej, coś powyżej 10 zł. Wygląda kosmicznie. Ciekawe doświadczenie, to już jest moja kolejna gdzieś cenota. Niemniej jednak wcześniej nie nagrywałem, więc nie zapisałem tego. Oj, nawet ten jest. Nawet jest ten ochroniarz, który tutaj, wiecie, ogarnia. No i na skałach, moi drodzy, możemy wapiennych znaleźć ślady muszli, ślady ślimaków, ślady ryb. Gdzie tutaj nie ma, gdzieś tutaj jest pięknie taka wyżłobiona musza, to oznacza, że tutaj niegdyś był ocean, było życie podwodne. Gracias amigos. No i dobra, moja kumpela ma dla nas kamizelki. Przecież ja pływać umiem, kierowniku, ja nie będę tutaj ryzykował życia, nie będziemy tutaj wariować. Can you jump from here? We have to ask. I can jump from here, but we need to ask. I słuchajcie, no można skakać, można stamtąd skakać. Ciekawe, czy stąd można skakać. To będzie zabawa. Ja już przygotowany, żeby wskoczyć do wody.
Ale zobaczcie, co tutaj w ogóle pływa. Ryby pływają. Ktoś musiał zarybić, no bo ryby z podziemi by tutaj nie wyrosły. Ktoś zarybił. No i taka senota może mieć 20 metrów, 30, 50, 100. Zarąbista do nurkowania. Kolejny rebus. Jak nazywa się ta wypustka wapienna, która tworzy się z nacieku? Tam, o tutaj, o właśnie. Taka. Z góry. Jak jest skierowana od góry do dołu. No. Zapraszam do rebusu. Wchodzimy do cenoty. Musiałem już wcześniej wybadać, jak jest. Szefowa tutaj zajęła miejscówkę. Proszę bardzo. Jesteśmy u wrót do świata bogów. Tak niegdyś Majowie właśnie sądzili odnośnie cenot. Kurczę, zobaczcie, ryby mi normalnie ryby mi skubią nogę. Żebym później gangreny nie miał. O kurczę. Nieźle, ty, podoba mi się to. Kiedyś gdzieś tam widziałem w internecie, że tak rybki w Tajlandii obgryzają. To nie jest to higieniczne. A co za tym idzie, można się zarazić jakąś chorobą. No ale nic, zaryzykujemy. Lecimy, jesteśmy w Meksyku. Niech one sobie tam skubią. Ale przyjemnie, kurde, jak przyjemnie. Powiem wam, że ja w szoku. Patrzcie, jaką mają wyżerkę. One sobie na skórek kierowniczy jedzą. To się nazywa All Excuse Me. Skubana wielka ryba. Zmykaj ty wielki, ty kurde gnojku, który chcesz mi uwalić kolano, pstryczek zaraz w nosa dostaniesz. Się czai na mojego palca. Gość jeden. Ale mnie dźgnął, ty. Aż poczułem. O kurde. Prowadzam was w tajemniczy świat Majów. Tak, właśnie tutaj. Niektórzy Majowie, moi drodzy, składali tutaj właśnie w cenotach bogom ofiary w postaci zwierząt, ale i nie tylko. Możecie się domyślić, że i sąsiadkę niekiedy mogliby złożyć. Moja koleżanka z Romanii skacze, patrzcie na to. O kurde, dobra jest. Atrakcja warta uwagi, będąc tutaj. Great jump! No, how it 10 point by 10. actually it's pretty. Easy? Yeah. Słuchajcie, szanowni panowie i panie, pokąpaliśmy się. I co tutaj bardzo mi się podoba w Meksyku, że tak nie naganiają. Nie naganiają, nie są tacy ustręczający. I dużo takich małych autek zobaczycie, jak to. Ignis, Suzuki Ignis. Pierwszy raz widzę. Idziemy coś zjeść. Coś dobrego, meksykańskiego. Heavy Doritos, amigos. Doritos, Heavy Doritos. Tutaj taka w centrum miejscowa. Słuchajcie, patrzcie jakie dziury na kierownika czyhają. W Meksyku trzeba uważać na to. Lokalni jedzą, to musi być dobrze. Burritos, burritos. O, naganiają szanowną. Trzeba coś wybrać, trzeba coś zjeść. Szanowni państwo, burritos variatos. Burritos variatos. 24 zł burritos variatos. Ale zaraz pokażę wam, jak jest w środku. Burritos amigos. Ciężkie? Ooh, nice smell. Where did you buy? Oh, It thanks. looks good, right? Yeah, it looks good. It looks good, yeah. Wieprzowina, ser, cebula. Ale it's nice. Proszę. Gorące. Too much mayonnaise. Oh no, mayonnaise pizza so much today. I will take like too much, hey baby. Mayonnaise chicotre. I didn't want to do that. O, pikantny, Spicy. Majonez picotre. To burrito było wspaniałe, ale proszę wytłumaczcie mi jedno.
Dlaczego lokal z biżuterią otworzył się pomiędzy jednym a drugim lokalem gastronomicznym? Zabierasz lalę na randkę, Meksykankę i co? I po prostu po burrito idziesz się oświadczać? Idziesz kupić jej pierścionek bądź jakąś inną błyskotkę? Może to tak działa, moi drodzy. Tutaj właśnie Valladolid. Kiedy jesteś kierowniku, królem miasta i czariną, możesz leżeć wszędzie w Mexico, gdzie tylko zechcesz. No mordo, za takie zachowanie to się, mordo, należy ugryzienie w kostkę. Policji dużo. Ochraniają turystów, bo bez turystów tego miasta by nie było. Proszę zobaczyć, jaki ołtarzyk. Dość często na ulicach można takie zobaczyć. Chrześcijaństwo bardzo mocne. Przyszedłem do sklepu, żeby się przygotować na jutro. I zobaczcie, jakie świeczki na Dzień Zmarłych. A Dzień Zmarłych jest jednym z najważniejszych dni ogólnie tutaj w Meksyku. Świeczki w kartonowych pudełkach, znaczy kubkach, pudełkach. Tanie do wyprodukowania. No i też relatywnie tanie. No 10, no to 2 zł takie małe. Po 2 zł, tutaj po 4 zł. No te są jakieś chyba droższe, nie wiem, ale Dzień Zmarłych się zbliża wielkimi krokami. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę w tym odcinku. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie prosto z Meksyku. No co, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Proszę zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej. Poczta sandałowa się kłania. Zielone to przechodzę. No i co, i słyszymy się w kolejnym. Dzięki, Paweł, ale lale powiózł. Widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy, prosto z Meksyku. Do usłyszenia, do zobaczenia.